Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Zapewne nieraz kupując auto czy to motocykl zastanawialiście się, czy oferta, na którą patrzycie, jest prawdziwa, czy przebieg, który jest podany przez sprzedającego, jest prawdziwy, czy są jakieś mankamenty i o czym nie napisał sprzedający w ogłoszeniu. Sam nieraz spotkałem się ze stwierdzeniem, że lepiej sprowadzić samochód czy motocykl z Niemiec niż kupić w Polsce, bo wtedy wiemy, co kupujemy. Lub mniejszym złem będzie kupić sprowadzony od pewnego Niemca, niż kupić zajechany, krajowy i jeszcze więcej zapłacić. Jeżeli takie stwierdzenie jest prawdą, to dlaczego wszyscy nie jeżdżą po auta i motocykle do Niemiec? Dlaczego sprzedający cofają przebiegi? Dlaczego sprowadzony z Niemiec motocykl lub samochód jest nierzadko tańszy niż ten krajowy? Dlaczego sprzedający oszukują w ogłoszeniach? Jesteście ciekawi odpowiedzi? To zapraszam do oglądania. Siemanko! Witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Korzystając jeszcze tylko z chwilowego wstępu, zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawcie łapkę w górę, aby nakarmić algorytm oraz zawsze możecie zerknąć na moje inne social media, jak te tutaj wymienione. A teraz przejdźmy do meritum. Chyba każdy z nas miał takiego znajomego lub kogoś w rodzinie, kto powiedział, że jak kupować auto lub motocykl, to tylko z Niemiec i samemu sprowadzić lub kupić pewniaka sprowadzonego. Wtedy wiemy, co kupujemy i od kogo. Często padają stwierdzenia, że mamy to pewniej niż w polskim salonie. I tutaj pierwsze stop. Od razu muszę to sprostować. Bo o ile proces zakupu samochodu w Polsce wygląda tak, że jedziemy do kogoś, oglądamy, spisujemy umowę i cieszymy się bądź nie nowym nabytkiem, to taki wyjazd za granicę nie jest już taki kolorowy. Pierwsza rzecz to to, że musimy mieć jak się dogadać z potencjalnym sprzedającym, czyli musimy znać język niemiecki, jeżeli jedziemy do Niemiec. Druga rzecz i wcale nie mniej ważna to to, że musimy często zdobyć potrzebne dokumenty, aby takie auto wywieźć z Niemiec, bo może być ono wyrejestrowane lub bez ważnego ubezpieczenia. I tu znowu musimy mieć możliwość załatwienia tego wszystkiego w języku niemieckim u nich w urzędach. Ale to, co najważniejsze, to to, że auta i motocykle w Niemczech, zwłaszcza te bezwypadkowe, nie są tańsze jak w Polsce. No bo na logikę, dlaczego taki Niemiec czy obywatel innego kraju ma nam sprzedawać auto czy motocykl bezwypadkowe, z małym przebiegiem, w super stanie, z dobrym wyposażeniem i ma to robić w cenie niższej jak przy kupnie w Polsce? Powodem robienia promocji na swój sprzedawany motocykl, na który ciężko pracował, ma być co? Bo przyjechał Polak, to muszę mu sprzedać tanio, aby kultywować tradycję, że od Niemca to tanio i dobrze, a jeszcze rozrząd mu zrobię i hamulce mu zrobię i olej wymienię. No właśnie, tu jest ten główny powód, dla którego wszyscy nie jeżdżą do Niemiec kupować okazji. Bo po pierwsze jest je ciężko znaleźć, tak samo jak ciężko jest w Polsce. A po drugie, taki wyjazd do Niemiec plus kupienie auta, plus dokumentacja, plus paliwo, plus jakieś bilety wychodzi drożej jak zakup z rodzimego rynku. Więc jak to się dzieje, że jest tak dużo aut czy motocykli w polskich ogłoszeniach, które są sprowadzone z zagranicy, a cenę mają niższą jak te kupione w polskim salonie? No na to pytanie chyba już sobie odpowiedzieliśmy. Zostały kupione w dużo niższej cenie. A dlaczego? No właśnie dlaczego w niższej cenie? Gdyż miały jakieś mankamenty. Spójrzcie, taki handlarz musiał pojechać do Niemiec, musiał wydać pieniądze na paliwo, stracić czas, kupić auto, przyjechać nim tutaj, a jeszcze nierzadko pisze w ogłoszeniu, że zrobione są wszystkie serwisy i że jest zarejestrowany w Polsce. Tak więc tylko musimy wziąć nowe tablice i chyba 250 zł i możemy jeździć. Gdzie jest zysk tej osoby, bo przecież nie robi tego bezinteresownie i nie dokłada nam pieniędzy do portfela. Jedyne rozwiązanie jest takie, że auto czy motocykl kupowany jest z jakąś usterką, dużo poniżej ceny rynkowej. Na miejscu jest naprawiany lub można by powiedzieć picowany i sprzedawany z całkiem ładnym zyskiem. Jeżeli wydaje Wam się to nieprawdopodobne, to sami postawcie się w takiej sytuacji i zastanówcie się, czy sprzedalibyście swój motocykl czy samochód kilka albo kilkanaście tysięcy poniżej ceny rynkowej, jeżeli wszystko z nim jest ok? W jakiej sytuacji jesteście zdolni to zrobić? Chyba tylko wtedy, kiedy wiecie, że ewidentnie coś w aucie czy motocyklu jest do zrobienia, coś drogiego i nie chcecie się z tym bawić, prawda?
Wydaje mi się, że ten temat zakupu tańszych sprowadzonych aut i motocykli z Niemiec mamy już za sobą. W takim razie odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego sprzedający czy zawodowi handlarze cofają przebiegi? I tu ponownie zwrócę się do Was. Jak wielu z Was, przeglądając ogłoszenia, ustawia sobie limit przebiegu, powyżej którego nie chcecie, żeby takie ogłoszenia Wam się wyświetlały? No śmiało, napiszcie w komentarzu #przebieg i jaki przebieg wpisujecie przy oglądaniu ogłoszeń. Bo jeżeli uważacie, że taki przysłowiowy Niemiec kupuje Audi A6 kombi z silnikiem 3.0 TDI, żeby 2 razy w tygodniu jeździć po zakupy i raz do roku na wakacje, po czym po 10 latach sprzedaje taki samochód z przebiegiem 100 czy 150 tysięcy kilometrów, no to chyba jest coś nie tak. Osobiście poznałem osoby, które takimi samochodami 170 tysięcy kilometrów to robią w 3 lata. Podobnie jest z motocyklami, jakieś BMW GS czy inny turystyk potrafi nawinąć 10 tysięcy i więcej kilometrów rocznie. Więc jak przeglądacie sobie oferty takich maszyn na niemieckich portalach aukcyjnych, to nierzadko mają ogromne przebiegi. Często dla nas taki przebieg 350 tysięcy kilometrów i większy to już trup, a takie auto idzie w drugie ręce i dobija 600 tysięcy. No, ale że nasza granica polsko-niemiecka jest, można by powiedzieć, magiczna i potrafi zniwelować każdy przebieg do poziomu tych 170 tysięcy kilometrów w samochodach oraz 30-40 tysięcy kilometrów w motocyklach, to chyba już każdy wie. A dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie z tego samego powodu, co wyżej opisany. Aby osoba, która sprowadza taki samochód czy motocykl, mogła na nim zarobić w Polsce, musi go kupić odpowiednio taniej. A jak sobie sprawdzicie ogłoszenia na niemieckich portalach aukcyjnych, to zauważycie, że motocykle i samochody tanieją w miarę zwiększania przebiegu. O ile na Allegro czy Otomoto polskim ciężko jest znaleźć samochody z przebiegiem 250, 300, 350 tysięcy kilometrów, gdyż przeważają 170, pod 200, tak na niemieckich portalach aukcyjnych takie przebiegi 250, 300, 400 tysięcy kilometrów są bardzo często widziane i są odpowiednio tańsze. Dlatego jak handlarz może przyoszczędzić na aucie 5000 euro, bo kupi z przebiegiem 300, a nie 150 tysięcy kilometrów, to na granicy za te kilkaset złotych skręci ten przebieg, a jak okaże się później, że coś było nie tak, to zawsze umyje ręce, że on taki kupił, że nic nie robił, że taki był. Insza inszość to to, że teraz oglądając ogłoszenia i dzwoniąc po nich oczekujemy takich właśnie przebiegów. Chcemy kupić dobrze wyposażone auto, z dobrym silnikiem, powiedzmy 7-letnie i najlepiej, aby miało przejechane 50 tysięcy kilometrów. Najlepiej, żeby było od pierwszego właściciela, który tylko do pracy 2 km jeździł. I kogo my wtedy staramy się oszukać? Innych czy siebie? A jakbyśmy kupili takie auto w salonie i nawet nie jeździli firmowo, tylko prywatnie, to większość z nas robi te 20 tysięcy kilometrów rocznie. To sprzedając takie 5-letnie auto mamy już 100 tysięcy napukane, a jeździmy do pracy, na zakupy raz na jakiś czas, na jakieś wakacje. A od innych oczekujemy przebiegu 40 tysięcy. Jeżeli ktoś prowadzący nawet jednoosobową działalność gospodarczą trochę jeździ swoim samochodem, robiąc miesięcznie te 3 czy 4 tysiące kilometrów, to rocznie to już jest suma 50 tysięcy. A więc po 4 latach leasingu sprzedając takie auto ma ono nastukane 200 tysięcy kilometrów, czyli wartość, która większość z Was odstrasza przy zakupie samochodu. Każdy woli jednak kupić ten dziadkowóz, który po 4 latach jazdy ma najechane 50 tysięcy kilometrów. A zrobione one zostały na 25 tysiącach odcinków po 2 km do sklepu i z powrotem. I większość osób woli takie auto, które 25 tysięcy razy zostało włączone, 25 tysięcy razy zostało wyłączone, 25 tysięcy razy ktoś do niego wsiadał i wysiadał, ale na blacie mały przebieg, niż takie, które 1000 razy zostało włączone i wyłączone, ale za każdym razem zaliczało około 200-kilometrową trasę. No i w zasadzie ostatnia rzecz, o której moglibyśmy sobie powiedzieć, to dlaczego sprzedawcy oszukują w ogłoszeniach. Jednym z powodów jest na pewno kulejące prawo, jeżeli chodzi o to, że jak kupimy jakieś uszkodzone auto czy motocykl lub z ukrytą wadą, to ciężko jest dochodzić naszych racji. I choć od pewnego czasu to się zmieniło i prawo bardziej chroni kupujących, wręcz czasem w absurdalnym zakresie, to nadal wszystko to wiąże się z sądami, pismami i wielką stratą czasu i nerwów. Tak więc w ogłoszeniach często podawane jest wyposażenie, którego nie ma, przebieg, który się nie zgadza, historia auta, która jest niespójna z rzeczywistością. A robią to tylko dlatego, żeby takie ogłoszenie nam się wyświetliło, żeby cena, którą dali, nas skusiła i żeby przygarnąć swój procent od sprzedaży, bo kalkulują sobie ryzyko, że na 10 sprzedanych padlin wróci do nich ta jedna, która i tak nie zniweluje ich zysku z poprzednich 9.
I trzeba sobie powiedzieć wprost, że jest to po części nasza wina, nas kupujących, bo chcemy kupować auta dobre w niskich cenach, poniżej rynkowych, bo chcemy kupować niskie przebiegi, auta, które mają mało najechane w cenie aut, które mają duże przebiegi, bo nierzadko chcemy, aby stan auta używanego był taki sam jak nowego. Ile to razy każdy z nas, sprzedając czy to auto, czy motocykl, spotkał się z takim kupującym, który przyjechał i marudził, że coś tu podrapane, że gdzieś tu rdza wychodzi, że to jest brzydkie, że to nie jest nowe, a oglądał 18-letnie Audi A4 B5 za 6000 zł. I z reguły te wysokie wymagania, te oczekiwania idealnego stanu niskiego przebiegu są mocno skorelowane z niską ceną produktu, który jest sprzedawany. Jest to też trochę pokłosie tego, że chcemy porównywać się z sąsiadami zza Odry pod kątem jakości życia, jak również naszej siły nabywczej pieniądza, gdyż w Niemczech średnio za 10 wypłat jesteśmy w stanie kupić nową Fabię, która kosztuje teraz coś około 18 000 euro, gdzie w Polsce Skoda Fabia zaczyna się od 65 000 złotych, a pensje średnie są w granicach tych 3–3,5 tysiąca. Jesteśmy wciąż państwem na dorobku i poniekąd staramy się stworzyć sobie warunki życia takie, jak mają na zachodzie. A że siła nabywcza nie jest taka sama jak na zachodzie, to gdzieś te oczekiwania kupujących muszą spotkać się z oczekiwaniami sprzedających. I tak zamiast dopasować kwotę do produktu, to dopasowany jest produkt do kwoty. Jeżeli macie inne zdanie na ten temat, to chętnie przeczytam o tym i podyskutuję w komentarzach. A na dzisiaj to już koniec, dziękuję wszystkim za oglądanie, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem, szerokości na drodze, na razie, cześć!